Seria Motywacja to wyselekcjonowane historie i wypowiedzi znanych DJ-ów, producentów, które inspirują i motywują do działania. Tym razem zajmiemy się człowiekiem legendą i o ile termin ten jest często nadużywany, o tyle w tym wypadku jest w pełni zasłużony. Bohaterem tego filmu jest holenderska supergwiazda, ikona muzyki trance, właściciel wytwórni Armada Music oraz ojciec dwójki dzieci. Jednym słowem Armin van Buuren. Za chwilę usłyszycie kilka jego wypowiedzi, które naprawdę dają do myślenia i przede wszystkim niesamowicie motywują do działania. Zapraszam! W pierwszym odcinku z serii Motywacja omówiłem osobę młodego producenta o aliasie Jaws, który stosunkowo niedawno odniósł sukces i przebił się na szersze wody. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to gorąco zachęcam do obejrzenia. Link znajdziecie w opisie. Dziś natomiast zajmiemy się dużo bardziej znaną postacią ze znacznie bogatszym dorobkiem. Historia Armina to prawdziwa kopalnia wiedzy i przebogaty zbiór doświadczeń, którego można czerpać garściami. W związku z tym miałem prawdziwą zagwozdkę, które z wypowiedzi wybrać i przytoczyć w tym filmie. Ostatecznie postawiłem na słowa, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, które są dla mnie osobiście potężną motywacją i które były bodźcem do nagrania tego odcinka. Nie przedłużając, zacznę od historii związanej ze słynnym radio show A State of Trance. Audycja ta jest nadawana od 2001 roku, co oznacza, że Armin był jednym z prekursorów tego typu formy dzielenia się muzyką elektroniczną. Teraz może brzmieć to nieco dziwnie, bo każdy większy producent ma swoje show, ale kiedyś nie było to tak oczywiste. Jak to zwykle bywa z pomysłami wyprzedzającymi swoje czasy, pierwsze opinie nie były zbyt przychylne. Podczas Ultra Music Festival w 2015 roku Armin udzielił wywiadu, w którym poruszył m.in. temat ASOT. Jak sam przyznał, na początku ludzie twierdzili, że jest szalony, robiąc cotygodniową audycję związaną z muzyką trance. Ostatecznie czas pokazał, że jest to jak najbardziej słuszny kierunek. Najlepiej jak sami zobaczycie fragment materiału. I promised myself that if I would ever get the chance that I would do my own show. And I remember when I started my own radio show, that a lot of people told me, like, you're crazy for doing a 2-hour radio show about trance every week. I mean, who does that? And those same people that criticized me back then, they have their own shows right now. Wychodzi na to, że jeśli jesteśmy wyjątkowo mocno przekonani do jakiegoś pomysłu, to powinniśmy go realizować, nie zwracając uwagi na opinie osób trzecich. Wymaga to samozaparcia, odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka, ale bez tych zdolności ciężko jest odnieść sukces. A jak już o sukcesie mowa? Również w 2015 roku Armin postanowił zdradzić swój przepis na sukces, który tak naprawdę jest uniwersalną wskazówką dla każdego, kto poszukuje swojej drogi w życiu. Holender wspomina o poziomie własnych oczekiwań, rozczarowaniu, pasji a zresztą sami posłuchajcie. Zaznaczam, że jest to nieco dłuższa wypowiedź, ale zdecydowanie warto poświęcić ten czas. The secret to success, there's a couple of elements that are important in success. First of all, is your own level of expectation. You also have to learn to be happy with what you achieved sometimes. It's impossible in life to always achieve exactly what you have in the back of your head. So you need to learn also to be happy with what you achieved, even if it's only half of what you had in mind at first. I like a quote of John Lennon, life's what's happening to you when you're busy making other plans. And that is what I keep telling my wife as well, and a lot of people around me. You always expect something, and then something along the way comes, and then you have to alter your path again. And if you can learn to live with that, if you can be practical like that, then success is more easy, maybe. It's good to have a plan, but it's also good if you're working really hard and you're walking up against a door and you can't go through that door, then you just find a back door. Just find your way around it. And that's just the way that life is. Sometimes you cannot get exactly what you want or what you had in the back of your mind. Yes, it's very important that you have to have a good work ethic. Nobody gets anywhere without hard work, and you'll have good and bad days. Even myself as a producer, I run into disappointments almost on a daily basis because I try to work with artists that on the last moment pull back their song, or you don't see that, you don't read that in the news, but it's a fact of the matter. And I think all artists have to deal with stuff like that. You don't get the set times you want, you don't get the billing you want, you don't get the hotel room that you requested. It's something you have to deal with, and it defines your character, how easy you are to deal with stuff like that. Life is a roller coaster ride for everybody. It has its ups and its downs. But if everything goes well, you'll have more ups than downs. And you'll remember the ups more than you'll remember the downs.
But it's a fact of the matter that everybody, no matter if you're a big artist, a successful artist, or a successful businessman, everybody works hard to get somewhere, and everybody has a certain passion. And I want to stress that the word passion is probably the most important in that. You have to really, really, really want something. And I think in life, it's so much more easy if you are devoted and dedicated to something. If you like your job, no, not like your job, love your job, you'll be 200% good at it because you're passionate about it. So ask yourself on a daily basis, is what I'm doing right now, is it something I love? Because if you don't love what you're doing, you're actually wasting your time. You should stop doing what you do. You should try and search for something else. Because I'm convinced that if you don't love what you do, you're only doing it maybe at 50 or 70% of what you could do. And if you love what you do, you're really passionate about what you do, you love your job or you love your work or you love whatever you're doing, then you'll go for it 200%. And then you'll see that you can really excel. You can reach stuff beyond what you expected you would. I mean, people always ask me like, why do you do 8-hour DJ sets? It's because I love it, man. I want to play all this music. And then it's not healthy to not go to the bathroom for 6-7 hours. And I do it because I just don't think about going to the bathroom. I just feel the need to perform. I'm in the zone, I'm in the moment. I want to rock that crowd. And that's what I mean. You excel, you go beyond a human being can really achieve. It's like what Obi-Wan Kenobi said, if you can put your mind to it, you can accomplish anything. Sami przyznacie, że po takiej wypowiedzi można odłożyć na półkę wszystkie książki o motywacji i po prostu zabrać się do pracy. Armin omówił wszystko, czym tak naprawdę jest sukces i to w formie, która przewyższa dobra materialne. Opisał formę radości z życia, kiedy to każdy dzień traktujemy jako ten najważniejszy i choćby nie wiem co się działo, uparcie dążymy do celu, bo po prostu głęboko w to wierzymy. Tutaj jednak rodzi się pytanie, jak odkryć swoje powołanie, jak odkryć swoją pasję? Przecież jest tyle rzeczy, które można robić. Być może będzie pomocna kolejna wypowiedź Armina, i to dokładnie z tego samego wywiadu. Opowiedział w nim o początkach swojej kariery, zainteresowaniu muzyką, dźwiękiem oraz totalnym braku szerszego planu. Krótko mówiąc, podążał za tym, co go interesowało, nawet jeśli nie był to temat numer 1 na świecie, a branża EDM nie była tak rozwinięta jak teraz. Można powiedzieć, że po prostu zaryzykował. You know what? I'll tell you something that you may not believe, but it's absolutely 100% true. I never believed I would make a career in music. And I never actually pursued it actively like, oh, I need to have gigs or I need to be a successful DJ. Because you know what? When I started as a DJ, there was no DJ magazine. There was no EDC or Tomorrowland. There was no massive following for dance music on the radio. It was kind of unthinkable that your track would even be played on national radio anywhere. It was just that I was having a lot of fun in the studio. I bought equipment not because I wanted to make money with it or that I wanted to be successful with it, first of all. I just was very interested in the technology. I loved making music. I loved experimenting with samples. And I remember sampling my mom when she was cleaning the kitchen and stuff. Sampling her voice, which annoyed her. And I was just being creative just because I was enjoying, like somebody would go out fishing or somebody who would go out with a boat, just because they enjoy it as a hobby, not as a way to be successful. I really honestly, hand on my heart, didn't believe that I would be sitting here in 2015 talking to you about a very successful career. There was no plan behind all this, honestly. There was no idea like, okay, I'm going to DJ, I'm going to be a resident at Omnia in Las Vegas in 2015. Because there was no, at that point, it was completely unthinkable that any Dutch DJ would DJ anywhere outside of the Netherlands. In fact, DJs at that point were not even celebrities. They were not even considered to be serious artists. They were just coming up. It was just a new thing. And now look at the whole EDM scene, it sort of blew up. So I can honestly tell you that the reason why I'm sitting here is because I love what I do. And it's never been for success or money. Yes, of course, at one point in my career, I made that decision to have a manager and, to start a record label, to sell records, which is a commercial decision. But that only came later because at that point I was realizing, wow, so I can actually make a difference in people's life if I start a label and start promoting new talent. Moją uwagę najbardziej przykuły słowa związane z brakiem wielkich festiwali jak Tomorrowland czy EDC,
w momencie, gdy Armin rozpoczynał swoją przygodę z muzyką. Oznacza to, że jego fascynacja nie wynika z powierzchownych rzeczy jak wielkie sceny czy setki tysięcy fanów, a z pasji związanej z dźwiękiem. W dzisiejszym rozmachu przemysłu muzycznego, kiedy najczęściej widzimy gwiazdy w świetle reflektorów, łatwo jest ulec pewnemu wyobrażeniu na temat tego, jak wygląda praca DJ-a producenta. Tymczasem okazuje się, że wielu znanych artystów jest nerdami i większość czasu spędzają w studiu. Takim typem człowieka był i w pewnym sensie nadal jest Armin, co za chwilę udowodnię. Szperając w internecie znalazłem ciekawy fragment wywiadu, w którym Holender został zapytany o to, jak to możliwe, że poruszając się w świecie show biznesu nadal jest tak skromnym i po prostu normalnym człowiekiem. Odpowiedź Armina jest tak samo prosta co wymowna, bo mówiąc wprost, nie potrafi być inną osobą. Tak naprawdę nie potrafię być nikim innym niż tym, kim jestem. Nie wiem, jak to jest być oderwanym od rzeczywistości. Zawsze czułem się nieco dziwną osobą w przemyśle muzycznym. Nie interesuję się sportowymi samochodami i nie poruszam się z obstawą. Jestem tu dla muzyki. Jeśli inni ludzie lubią kupować sportowe fury, zażywać narkotyki albo dzwonić codziennie do menadżera pytając, ile zarobili za występ, to spoko, ale to nie jest coś, co mnie kręci. Po prostu nie wiem, jak to jest być inną osobą. Jak sami mogliście się przekonać, Armin to postać, która oprócz tego, że tworzy wspaniałą muzykę, ma do przekazania coś więcej. To właśnie pierwiastek tego czegoś przyciąga całe rzesze wiernych fanów i sprawia, że mimo upływu lat Armin nadal jest na topie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału chociaż w małym stopniu poczuliście motywację do realizacji własnych marzeń i rozwoju pasji. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Na koniec przypominam o subskrypcji kanału, dołączeniu do grupy Essential na Facebooku, obserwowaniu Instagrama i oczywiście pozostawienia łapki w górę. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!